serdecznie na spotkaniu z Simonem Bisleyem. Ja się nazywam Łukasz Kowalczuk i to właściwie wszystko, co musicie o mnie wiedzieć, więc Simona Bisleya przedstawiać myślę nie trzeba, aczkolwiek dzisiaj będziemy rozmawiać o jego nowszych dziełach. Będziemy rozmawiać o jego nowszych komiksach, które tutaj się przewijają obok na ekranie. No i cóż, możemy chyba przejść do rzeczy. Nie zadam żadnego pytania na temat logo ani Batmana. Czy się cieszysz? Czy nadal bywasz często na imprezach komiksowych w Stanach i w Anglii? Jeśli tak, to jakie zmiany zaszły w ich przypadku na przestrzeni lat? Czy możesz zauważyć jakieś różnice? I think basically it's more people are going to the shows now. I think it's becoming you get more different kinds of genres, not just comics, but it's more film now and games. I mean, this show's completely different this year because I know it's downstairs. It's all games, and all the comics are just right in the corners, you know. So there's a bit of a difference. But I think that the show's become more and more successful. Absolutely. So it's good for. It's good all round, isn't it? Yeah. Okay, we'll manage. Zdecydowanie widzę zmianę, zwłaszcza w tym kierunku, że konwenty kładą większy nacisk na przykład telewizję, na seriale, na filmy i tak dalej. Tutaj z kolei widzę, że też się trochę zmieniło, że komiks trochę po kątach poukrywany, na dole na przykład są same gry. To była sytuacja. It's very boring reply, wasn't it, for me? W ostatnich latach pracujesz głównie dla mniejszych wydawców, jeżeli chodzi o komiksy, jako takie. Jakie są różnice we współpracy z Image czy Legendary? Nie pomiędzy współpracą z Image albo Legendary, a na przykład we współpracy z Wielką Dwójką, z Marvelem, z DC. Your last few comics, your recent work has been published by some smaller publishers. So what would you say the difference is between working with people like Image and Legendary and working with the big two? There is no difference. There is a difference. No, there is no difference. No. Not particularly, no. I mean, they're bigger companies, maybe smaller companies, but you still deal with them in the same respect. How much am I going to get paid? And when? You know, so it's... Nie ma dla mnie żadnej różnicy, ponieważ podchodzę do niej jest dokładnie takie samo nastawienie. Po prostu ile mają zamiar mi zapłacić, kiedy, to jest pytanie. Porozmawiajmy trochę o Alpha King. Główny bohater. Jest, główny bohater waży piwo, konkretnie Pale Ale. Czy jesteś fanem rzemieślniczych browarów, czy raczej uważasz to za hipsterski wynalazek i wolisz zwykłe piwo? So the main character of Alpha King is making his own beer, Pale Ale. Yeah. So is that something that you prefer, or do you think that all of these craft beers are for, snobbish hipster? I don't know. You don't know? No, it's beer. We concentrate on the bottle, they drink what they drink in, but the hipsters are not. You're not like a heavy metal freak, and you are what you are, you know. I can't believe you can be judged on what you drink. Yeah, you can. I think if people drink a particular drink because they think it's cool, drink something because whether they like it or not, just drink for the sake of being cool. And I don't understand that. It makes no sense to me. But the company I'm working for, it actually is a brewery. It's a micro brewery in Chicago. And they're funding a comic book Alpha King. Yeah, 3 Floyd, yeah. And they're great guys. Fucking great. Nie, zdecydowanie nie oceniam ludzi po tym, jakie piwo piją, piwo to piwo i dopóki
tylko wiem, że to jest rzeczywiście coś, co lubią. Nie sądzę, że powinno się człowieka potem oceniać. Jedyne, co mnie trochę czasami dziwi, to ludzie, którzy na przykład biją coś, ponieważ myślą, że to jest fajne, albo czy nie dlatego, że naprawdę to lubią. Zaś akurat właśnie ta pewien mały browar, który w Chicago ufundował swoim tym książkę, w sensie wyłożył na nią kasę, oni są bardzo fajni. You can't get better at working for a company that makes beer. Tak, nie może być lepiej. Jeśli pracujesz dla firmy, która jednocześnie robi piwo, po prostu lepiej. So guess what happens when you go to their show? Zgadnij, co się dzieje, jak przechodzisz na innych. Standing in a fucking brewery. Jesteś po prostu w browarze. Very good. To tak dla Państwa tylko informacyjnie, komiks, o którym mówimy, MFKiG, został wydany przez Image, ale ufundowany przez browar Free Floyd. To jest 5-zeszytowa miniseria, na razie się 2 zeszyty ukazały. Ja odnoszę takie wrażenie, że komiks wygląda jak pijana w sztok, dorosła wersja Brutal Legend. Czy w ogóle dostaliście razem z Brianem Mazzarello, który jest scenarzystą tej serii, czy w ogóle dostaliście jakieś wytyczne od tego browaru odnośnie komiksu? Czy w ogóle były jakieś ograniczenia? He is under the strong impression that his comic book, MFKiG, is like a drunken, crazy version of Brutal Legend. And he's just wondering if you or Azzarello had any sort of, guidance, or did anyone intervene with this comic? Yeah, the law, probably. No, I mean, the thing is, the different styles of writing and different ways to approach a comic book when you draw it. Sometimes the people are very strict on what they want as a comic book. With MFKiG, I'm way more open to introduce different ideas and different, looks and freedom to express, Jest wiele sposobów, do których można podchodzić w przypadku komiksu, albo też w ogóle tego, czego w ogóle oczekujemy od komiksu. I w przypadku MFKiG uznałem, że zachowam bardzo otwarte podejście i zaprowadzi bardzo dużo różnych rodzajów wpływów. Czy seria skończy się na 5 zeszytach, czy są może jakieś dalsze plany? So are those 5 issues the end of it, or do you have? We'll probably more. Pewnie będzie więcej. Usual thing, it's work. I would think that they introduce the main character and characters, and they'll spring off and do. I'm suggesting they do other comic books, take it from the individual characters, and carry on as a publishing company. Yeah, spin-offs. Spin-off. Yeah. Well, as inevitable, it's been born. The book, the publishing, has been born. So anything can happen. I don't know. Tak, I'm spodziewam just się, happy że... to be standing still alive. So just to get through the fucking day. So tomorrow's tomorrow. Tak, chciałbym, żeby ta seria miała jakąś kontynuację, ale raczej spodziewam się, że po prostu od tych głównych bohaterów, którzy są w tej serii, raczej pójdziemy właśnie w bok, różne spin-offy, będą to bohaterowie poboczni, oni dostaną swoje historie, swoje książki i to już będzie w cudzych rękach. Po prostu ja nawet nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Cieszę się z tego, że w ogóle dzisiaj jestem tu i żyję i o tym mam. Inny komiks z Twoimi rysunkami, mianowicie Detałem Komiksu. Tutaj właśnie Państwo widzicie okładki, pisane przez Matta Wagnera. Ukazuje się już ładnych parę lat. I czy mógłbyś coś po prostu o tej serii opowiedzieć? Detałem What about it? Oh, it's a very, 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 very long story. Yeah, go on. Well, basically, it's a very long story. Yeah, it's basically a character who was basically fighting every damn single monster in the entire planet. Basically, that's all it is. It's an excuse to fight monsters. Okay. So it's a story, fight some monsters, spin a story, fight some more monsters. It's not particularly deep, but it's very visceral. Tak naprawdę to traktuję to jako taki, w ogóle to jest pretekst po prostu do tego, żeby główny bohater walczył z kolejnym potworem, coraz więcej potworów. Walcz z kolejnym potworem i nie ma tej wielkiej głębi. Tych potworów tam chyba nie brakuje, bo tak jak już wspomniałem, seria się ukazuje od paru lat. Już ładnych kilkadziesiąt zeszytów się ukazało. I to jest chyba najdłużej
rysowana przez Ciebie seria komiksowa regularna, tak mi się wydaje, takie mam wrażenie. Isn't this the longest that you ever spent drawing one series? Oh yes, totally, yeah. 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 So I mean, we're talking about how many pages, like about 1,000 pages. tysiące stron. It's got to be so much, yeah. Monster after monster. Well, the monsters dying everywhere. Monsters, kill, shoot, stab. Tak. Te techniki zabienia. All monsters there. Jak wygląda współpraca ze scenarzystą po tylu numerach? Już jakby ta chemia. My friend's yawning there. Very boring. Przepraszam. Proszę nie Sorry. na sali. I know. I'm yawning as well. So what's it like working with a scriptwriter for so long? Is the chemistry gone? And you know, how do you work after making so many issues? Well, working with Matt, he's an artist as well, so he kind of writes the story to suit what I like to draw. And so it's a given. There's never any real interaction with the writer. He's written it, it's done, so I'll draw it. Then I get paid. But usually at the beginning, you have conversations. I'm working with Pat Mills again, the guy from Swain. I'm working for 2000 AD again, and me and Pat Mills, we talk. And I noticed when we talk about some ideas we have, all we do is laugh. We're just laughing all the time. Yeah. So we know the book's going to be fun. So we're easily good to work with. Whereas other people say, here's a script, just get it done. So it's fine. Jeśli chodzi o współpracę z Mattem nad właśnie tym komiksem, to wygląda to raczej w ten sposób, że zawierzam mu, ufam mu, ponieważ też jest artystą i on po prostu pisze taki scenariusz, o którym wie doskonale, że będzie mi się to dobrze rysowało. I tak to wygląda, ja już nie wnikam w ogóle w to warstwę scenariusza, po prostu rysuję to, co mam narysować i dostaję za to kasę. Też w przypadku, jeśli chodzi o współpracę z panem Millsem, z którym teraz wydawnictwie 2000 i też znowu współpracuję, to z nim to wygląda trochę inaczej, dużo konsultujemy się ze sobą, jednak mam wrażenie, że jak cały czas ze sobą gadam, to nieustannie się śmiejemy i stąd wiem, że książka będzie dosyć fajna, będzie śmieszna, będzie dobra. What's interesting, people might find interesting, I never read the script. So Nie czytam. Clearly, I don't sometimes. What I do is I start from the beginning, so for me, every page is new. And for me it's new, so I don't know what's going to happen next. So it's like anything you do. Once you've read it, so they have to draw it now. So it's better to keep on the boil, so you keep it kind of predatory all the time, so you're always on an edge. So that's interesting. Nie wybiegam w tym czytaniu scenariuszy za daleko w przód. Chciałbym też, każda strona jest dla mnie nowością, tak samo jak dla odbiorcy. A jeśli już coś, na przykład jeśli zdarzy się coś przeczytać na wyrost, no to już to przeczytałeś i tak naprawdę rysowanie tego to już nie jest taka, już opadają emocje, a ja lubię wciąż jakby trzymać to tak na gazie i jednocześnie czytam i rysuję. Sometimes the problem is sometimes like so halfway through the story, they say he got his laser gun and he shot the monster. I would have thought I had more drawn the gun in all the other pages. But no, I didn't realise we had a gun later on, so I had to draw the fucking gun in the place. No i z tego wynikają takie problemy, jak na przykład to, że dochodziłem na przykład do połowy albumu i pojawiała się nagle taka kwestia, albo taka dyrektywa, że i teraz on bierze na przykład jakiś tam pistolet laserowy i strzela w nim potwora. Ja nie wiedziałem o tym, że on ma coś takiego jak pistolet, więc musiałem wtedy wrócić się do tych poprzednich stron i dorysować ten pistolet, bo nie wiedziałem, że miał go przez cały czas. Yeah, sometimes you forget, like someone has an eye patch. Sometimes you put another eye, so you forget. Tak, zapominasz też, żebyś na tego przypaskę na oku, robisz ją na złym oku. You need a continuity with like when you make a movie, there's a continuity. No, I just need to pay attention. No. What I'm doing. Tak, więcej się przykładać na to i więcej zwracać uwagę na to. Zastanawiam się, jak wielu nowych czytelników zaczyna się interesować Twoją twórczością dzięki właśnie takim tytułom jak MFKiG albo The Tower Chronicles, czy po prostu przybywa dzięki temu fanów, którzy gdzieś tam też wracają do tych starszych rzeczy, gdzieś odkrywają Simona Bisleya. Do you think when you know that there are so many new readers that are drawn to you because of MFKiG and Tower Chronicles, do you think that they are discovering Simon Bisley like the things that you've done in the past? Do you feel it? I don't consider it, really. I don't think about those things. Raczej nie zastanawiam się nad tym. Clearly, like anything, like for example, I mean, like anything in art, any kind of form of art, people grow up with it. People are young, well, clearly, and they'll discover the Beatles.
or any kind of form of music, or any genre on that. So it's, you know, we're all dead. They'll see my work somewhere and just follow my history, I suppose. It's like anything, isn't it? Tak, nie, sądzę, że You get a new generation, you always get a new generation of people. nie różni się w tym od wielu innych artystów, którzy po prostu, no wiadomo, że jak jest jakiś młody odbiorca, no to nie miał szansy tego doświadczyć z pierwszej ręki, więc siłą rzeczy po prostu musi się teraz cofnąć w przeszłość, tak jak w przypadku, nie wiem, odkrywania czy z młodych ludzi Beatlesów czy coś. Po prostu wiem, że też jak umrę, to też znajdzie się ktoś, kto trafi na moje prace i wtedy cofnie się, żeby przeczytać wszystkie. Uprzedziłeś jedno z moich pytań, bo miałem zamiar się zapytać właśnie o to, czy szykuje się jakaś współpraca z 2000 AD, a jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, tak właśnie będzie, czyli wracasz do Slejna. Czy możesz opowiedzieć coś więcej o tym właśnie? Kiedy możemy się spodziewać kolejnych przybód Slejna? Now that we know the rules of the 2000 AD again, Yeah. on Slane. No, ABC Warriors. Oh, Oh, sorry. alright. So can we expect Slane to be back or not? Oh, that was your mistake. Okay. Yes. So, well, can you tell us a bit about that? Or is it a secret? Secret. No. No, I don't know what it is. No, we're going to ABC Warriors. Does anyone remember ABC Warriors? Jody Pineapples? ABC, yeah. So we're doing this again. This thank people. Again. Yeah. It's not a secret now, because I just told you. Yeah. But, I don't know if it'll be any good or not. I hope it'll be okay, you know, but the style will be very different because I've changed after 20, 30 years. It'll be different, so a bit different approach to it. So as far as Slane goes, it'll be Slane's ongoing. The ABC Warriors is ongoing. It's just that I'll be back on it and be same as. Tak, czy to są jedno i drugie, to są serie, które... These are really dull answers. I don't know, these dull answers. Yeah, always. You've got to spice it up a bit, I don't know. Make Serie, it more które interesting. cały czas się rozwijają, mają miejsce i ja po prostu wracam do jednej z nich po 30-40 latach, więc tak naprawdę będzie to ten sam rodzaj pracy, tylko mój styl się na pewno bardzo zmienił, rozwinęły się przez te 30-40 lat, więc to będzie na pewno wpływana różnica. Czy są jakieś szanse na nowe komiksy spółki Simon Bisley i Kevin Eastman? Do you think you're going to be making comics of Kevin Eastman? Yeah. I mean, a lot of people I work with. It's an ongoing relationship you have over the years. It's timeless. You know, you pick up where you left off, and you know, there's a huge distance in between working with people at times. You can literally take chunks. You can take years and see how your life is going to go through your work. When you measure it, so we're doing this, and that. Then that's 2 years gone already in my life. You know? But you have the experience to go through it. You get through 2 years. But time goes by very quickly. It's surprising. Z wieloma artystami. What's that to do with Kevin Eastman? Yeah. But no, me and Kevin always work together, always collaborate on something or another. But he's a very good, I believe he's a very good storyteller. His layouts are amazing. So it's always interesting to work with. Too long, but nothing. Yeah. This is my gesture, like cutting you off. But you will continue. Tak, jest wielu artystów, takich jak właśnie Kevin Eastman, z którymi chciałabym kontynuować współpracę i to jest coś, co po prostu, taka znajomość, taka relacja, to jest coś, co właściwie umyka upływowi czasu. Chociaż czas upływa bardzo szybko, oczywiście, nie wiem, w przeciągu 2 lat ja pracowałem nad tym i tym i on nad tym i na tym, oczywiście musimy wtedy spotkać się i z powrotem poruszyć, nie wiem, możemy zacząć coś z powrotem, co poruszyliśmy kilka lat temu. Jednak jeśli o niego chodzi konkretnie, to zdecydowanie uważam, że jest bardzo, bardzo utalentowany i what is like your first impression of him? I remember. Yeah. Oh, my first impression of Kevin? No. I mean, what your most important characteristics? Why do you enjoy working with him so much? Good storyteller. Well, because there's just something you get along with, and we're just good friends. So there is that. We have very similar tastes of what we like. I mean, a lot of people in comics are very similar individuals, very similar people. So it's fun to be drawing, green turtle people, running, leaping around and whatnot. It's always fun. You've got to be fun. You have to get that energy. Don't take it too seriously. Tak, z wieloma osobami po prostu, trzeba mieć z taką osobą dobry kontakt, tak jak ja mam dzisiaj ze Scottem i po prostu dobrze się z taką osobą rozumieć, no bo jeśli
robienie komiksu nie jest dobrą zabawą, jak na przykład robienie komiksu o jakichś podskakujących zielonych stworkach i tak dalej, no to jeśli wy się dobrze nie dogadujecie, jeśli wy się dobrze dogadujecie ze sobą, to wiadomo, że komiks będzie wyglądał dobrze. Jeśli to nie jest zabawa, to po co to robić? Sleeping frog creatures or turtles? Yeah, to żółwie, okej. What am I doing? Stworki, Doing this to... stuff. I get paid to do this stuff. Czy jest jakiś temat, którego masz dosyć? Nie chciałbyś się go podejmować? Nie podjąłbyś się czegoś? Powstawania jakiegoś tytułu, tematu? Is there anything, when it comes to drawing, of course, that you are so sick of that you wouldn't work with that topic again or that character again? You would just simply hate it with a passion. Yeah, Guns and Monsters, I think. Monster? No, I'm joking. No, there's nothing. It was interesting. Things I don't like to draw, I end up liking drawing. Crowd scenes in Parabolic comic book. There's a crowd scene, you know. So the thing is, there's always a way to get around, but you don't have to draw. You always find an element of something you like in it to therefore enjoy it. Because if you're really suffering through it, then it's going to show, isn't it? There's nothing. I like drawing all the time. I just like drawing anyway. I don't care. I don't think there's anything in particular. I wouldn't draw. I don't know. I thought about it. What do you think? Oh, I'll think about it. After I translate it. A lot of things I do, they're not considered. It's just done. I don't think about it really. So it's hard to answer some questions because this is what I do. It's nature, my nature. So it's just like asking why do you breathe, why do you exist, sort of thing. That's a common thing. Odkryłem z biegiem czasu, że często te rzeczy, które najbardziej sprawiały mi trudność, albo które nie lubiłem rysować, tak naprawdę zaczynałem z biegiem czasu je lubić. Także dlatego, że na przykład jak, nie wiem, masz w komiksie narysować scenę, w której pojawia się jakiś tłum, na początku wybrzydzasz, a jednak z drugiej strony potem odnajdujesz coś w tej pracy, w tej scenie, co jednak lubisz robić. I też przyznam się, że ja nie za bardzo do tego podchodzę jakby w taki emocjonalny sposób, bo to jest coś, co po prostu kocham robić, uwielbiam rysować i po prostu nie zastanawiam się nad tym, czy coś lubię, czy nie, po prostu robię. Pytanie wybitnie techniczne teraz. Technical question. Filip Myszkowski, zresztą z którym było wczoraj spotkanie, była premiera Bez Bóla, pytał się, jakich akryli używasz? Acrylics. Acrylic paint, yeah. Są jakaś konkretna marka? Acrylic and water. They have a brand that you use? I use a brand that works for me. Which one? I don't know. There's I can't advertise. Filip tak właśnie się spodziewał. It's a tube. Yes, because this question was asked by another creator and he was kind of expecting you to say something like that. Well, it's just, again, you just it's a tool. It's a tool you use, and so some tools are better than others. So there's all kinds of mixes. I think there's Winsor Newton, there's Rembrandt. There are certain colours that don't work all the time. Like for example, certain blacks don't cover the surface like other black paint. So you kind of get the gradient that's good for you. It's a bit like Eli Wallach in the Bad Ugly. He has a gun. He takes it to pieces and puts bits together. So it functions how he wants it to function. So. To nie jest tak, że jestem przywiązany do jakiejś konkretnej marki, nie chciałbym tutaj nikogo za bardzo reklamować. Trochę jest tak, że po prostu w danym na przykład zestawie kolorów będzie zawsze jakiś kolor, który na przykład gorzej mi się z nim pracuje, zawsze w którymś będzie na przykład jakaś czerń, która za mało pokrywa papier, jest za bardzo transparentna, więc trochę tak jak w dobrym słowie brzydkim, po prostu kiedy składają ten pistolet z różnych części, to ja trochę robię to samo, jeśli chodzi o moje narzędzia. I don't just use paint. I use colour pencils, inks, all kinds of other pigments. Anything that I find that does the job. So I can do multimedia. Używam też w ogóle przecież tych kredek i różnych rodzajów w ogóle pigmentów, żeby osiągnąć taki efekt, że... Ja nie wiem, czy to pytanie się nie powtórzyło, bo spotkań było kilka, między innymi jeden z prowadzących sieci tam chyba zasnął. Nie wiem, czy nie powtórzę tego pytania. Zastanawiałem się, jakie muzyki słuchać w trakcie tworzenia.
Did you? Yeah, how much? Yeah. So we don't know if maybe you've heard this question before, but you probably did because you've already talked to us for a bunch of times. But what kind of music do you listen to when you work? Just name some. All kinds of music, mostly metal music. A lot of black metal music I like. I don't necessarily like the philosophy of it behind, but I like the rhythm, the taste in it. Some of it's ultimately kind of very confusing to listen to. But eventually it makes sense. I find ultra thrash, hardcore metal very, very relaxing. I go to sleep with it because it's just not a noise. Look beneath it. Look at the layers, you know. I think a lot of things like you don't like something, you don't like a picture, you don't like this, you don't like that. But if you look and just look, then you may find you like it. There are things there you can find. A bassist from Led Zeppelin said, and it was very interesting, he said, just listen to everything. If you're an artist, look at everything. Listen to everything. If you don't like something on the radio, don't switch it off, just keep listening to it. I can switch it off, but you know, I try and listen to it, you know. But I think it's very, very similar themes really. It's all sort of tragedy and ends up in death anyway. But no, pretty much I like it. There's a lot of bands I like. A lot of music I like. So, but mostly heavy metal music, unfortunately, I know. No głównie muzyka metalowa, black metalowa, chociaż nie do końca czuję się jakoś związany z tą całą filozofią, która za tym stoi, raczej po prostu podciąganie ten rytm i tak dalej. Zaś jeśli chodzi o taką muzykę już ostrą, też metalową, hardcore i tak dalej, mnie bardzo ona relaksuje i zamiast skupiać się na tej bardziej powierzchownej stronie, wsłuchuje się i właśnie, nie wiem, to jak zmienia się na przykład melodia gdzieś na jakiejś głębszej warstwie, uważam, że to jest ważne. I też basista Led Zeppelin kiedyś powiedział, że nawet jeśli coś Ci się na pierwszy rzut nie podoba, powinieneś wszystko wchłaniać i wszystko nie wiem, jeśli tworzysz sztukę, to wszystko oglądać, jeśli tworzysz muzykę, to wszystkiego słuchać. Jeśli słyszysz coś w radiu, co Ci się nie podoba, to nie przełączaj tego, ale oczywiście zdarza mi się to przełączać, ale staram się patrzeć na tą głębszą warstwę. Czy pracujesz teraz nad jakimiś projektami typowo muzycznymi, okładkami, płyt? Are you working on any things like covers, like for bands or something? Not really, no. I'm actually in a band. I play bass. I've written an album. Okay. Yeah, it's terrible, but you know, I enjoy it. I used to play sometimes, yeah. Not anymore, but I'll play the bass because it's easier. I used to play the drums, but one day I said no more. Because you got to get the drum kit, take it apart, put it in the van. Oh yeah. You drive there, take the drum kit out of the van, set it up, take it down again, set it up again, put it in the van, go on this like this. And one day we arrived at my house, opened the door, and kicked the drums outside and just back on the road. Then and the drum on it. But the bass just pick it up and you got another sound. The thing is, the way I'm approaching the bass, I don't know how to play the bass. I've not learned anything. But what I've done, I bought a brand new bass, and so we're forming something together. So if it makes a noise, it sounds good, then repeat that, then change the chord again before you go to sleep. So you just put a pattern of things together so it sounds good to you, you know. But it's things like, I like going off key, off a key. So da 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 da. So it just goes on and off thing. If you come back to the main theme of the music, then it's kind of, but it's experimental. It's like I want to go on this journey with it and discover things myself. Like if I want to climb that mountain, I don't want to know how anyone else can climb the mountain. Yeah. I'll climb it. I'll find my way through the forest. I'll probably get lost. So it's self-taught. It's always self-taught. Yeah, you go for your, because I think what you do then is not going to be pretentious. You're going to discover something. You might discover a new sound, a different way of playing. I'm sure when I play my songs on stage, people don't think this guy sucks. He's never learned anything, has he? I bet he just bought it new and just made it all up, you know. So, but it's fun. I mean, so the only album I'm going to paint is my own album cover of it. Okay. Was that all? Tak, nawet nie tylko słucham muzyki, jak w ogóle udzielam się w zespole, grałem w zespole na basie obecnie i
padło to przypomnienie, że grałeś kiedyś na perkusji. Owszem, tak, grałem na perkusji, jednak uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że to jest strasznie upierdliwe, zwłaszcza to, że perkusję za każdym razem trzeba skręcić, rozkręcić, wsadzić do wana, potem znowu wynieść, rozkręcić i tak dalej. W przypadku gitary basowej po prostu wkładasz do fajnego futerału, masz fajny mały wzmacniacz, że się w ogóle tym już nie przejmujesz. Więc pewnego dnia po prostu, kiedy wróciłem do domu, wykopałem cały swój zestaw perkusyjny i zająłem się tylko basem. Jednak ta relacja wygląda w ten sposób, że moja z moją gitarą, że ja jestem nowy jakby w tej grze i gitara jest nowa, więc razem tworzymy coś zupełnie nowego, a raczej staram się nie patrzeć na to, co dokonali inni ludzie i po prostu staram się, żeby to nie było pretensjonalne ani wymuszone, tylko wychodziło prosto ze mnie. I wiem, że na pewno niektórzy słuchając mnie na scenie myślą sobie, o mój Boże, ten chodzi do dupy, widać, że jest samoukiem, że niczego się nauczył, ale no cóż, no tak już mam, to jest mój sposób grania. W tym układzie chyba najlepiej by było, gdybyś został wokalistą. Właściwie muszą nawet śpiewać w niektórych sytuacjach. Oh, I'm doing that as well. It's awful, it's awful. What you do with it, you just go, you go, la 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 la, then it becomes vocal. What happens is, when you're playing, and you have to go kind of outside yourself, you know, kind of thing, and don't think. You find automatically things will start to happen. You start to sing and hum, and then it evolves. You create something. So it's there already. You just got to wait to come out. And so I don't think too hard about it. There might be sort of like people say, well, are you really dumbing your work down? But really, you have to learn how to lose the frontal lobe. Open those corridors and avenues in your mind that all those life experiences will come out. It's interesting, But that applies both to bass and singing. What? That applies to both playing bass and singing. Yeah. Więc to jest coś, co tak samo, tak zdarza mi się również śpiewać. I w obu tych przypadkach, zarówno na basie, jak i śpiewu, uważam, że to jest coś, przy czym naprawdę powinno się trochę wyłączyć świadomość, wyłączyć umysł, nie myśleć, oceniać się, tylko po prostu zrobić coś, co wypływa bezpośrednio z ciebie, bo jakby różne instrumenty zaczynacie właśnie grać razem harmonijnie, to się zaczyna rozwijać samoistnie. I to uważam właśnie za najważniejsze, żeby wyłączyć mózg. To niekoniecznie jest właśnie, nie wiem, spłycanie czy sprawianie, że coś jest po prostu coraz bardziej durne i tak dalej, tylko po prostu to jest sposób na pokazanie, wyrażenie siebie w takim I play the bass in the bath and sing. The bath, yeah, the shower. Aha, no gram na basie, wtedy śpiewam pod prysznicem i... Zostało nam jakieś 10 minut, więc myślę, że można by przyszedł czas na pytania od publiczności. Nie wiem, jaka jest sytuacja z mikrofonami, których działa w ogóle. Raz. Prosimy o krzyczenie. Tak, prosimy wtedy wstawać i wrzeszczeć. Proszę bardzo. Ja się chciałem spytać, jak nazywa się kapela Simona i gdzie można odsłuchać, może w internecie gdzieś. What's the name of the band? Where Wolf Crawlem. Wolf Crawlem. Email. Okay. Oh, another band is Diamonicon, which is, well, I'm doing, there's a band, we're starting to do another album, a friend of mine. Diamonicon. Yeah. Okay. It's very heavy shit. Alright, yeah. No, a friend of mine called Noel Gard, he's written it. And as far as playing the bass goes, he's written the song, the notes, the tab, to me to learn from. So I'm strictly playing one of his notes. It's very good. Tak, w tym zespole gram właśnie z napisany przez mojego... We'll play here one day. Tak, kiedyś zagramy tutaj, opiszesz teksty i tego. Badass. It's interesting because we were at a bar and the guy said, I can play the bass. So I was there, and these people were dancing like this, and I got on the bass. I was going, and I couldn't hear what anyone else was doing, and no one could hear. We're all playing something completely different, but people still dancing like this. Kiedyś Do you know what I mean? They had no idea. It's like still trafiłem do baru, w którym miałem taką okazję właśnie po prostu zagrać z kapelą na basie i zauważyłem, że ludzie po prostu tańczą sobie spokojnie w objęciach i kiedy ja zacząłem na swojej basie grać zupełnie co innego, nic nie słyszałem, co robią pozostali muzycy i tak dalej. Zobaczyłem, że ludzie w ogóle nic z tego nie zrobili, ale sobie tańczyli spokojnie.
Proszę bardzo. Tylko prosiłbym nie zadawać pytań czasem, czy mógłby Pan mi podpisać coś. I have questions about motorcycles. What do you write and do you write, because a few years ago you were riding a lot. Yeah. And do you ride, do you work on your motorcycle? Well, my motorcycle's been in pieces for some years now. I never got a chance to put it back together again. So you screwed it off and kept You stripped it down, yes, it's a Harley Davidson chopper, old style, yeah, sort of thing. I'll put it back together again one day. It's time. Time goes by very quickly, you know. There's a lot of things to do. But eventually I'll get it back on the road. It's a nice, sweet bike. Yeah. I lost the engine. I don't know what happened to the engine. You know? How do you lose an engine? You know? I think I traded it for something. I can't remember. Może w pracowni gdzieś. Yeah, but I'll put it back together. Yeah. Yeah, maybe it's just lost somewhere in your workshop. Yeah, probably is. Yeah. Probably my bedroom somewhere. So you, Well, there's the engine under the pillow. no, bardzo było pytanie specyficzne o motoryzacyjne kwestie, z których nie czuję się mocno. Actually, it's a You actually put together a motorbike. Well, it's very easy. Yeah. It's just a frame. An engine goes in. Which you've Gearbox. lost. Which you've There's a lost. loss, yeah. The gearbox. It's just handlebars and wheels. Okay. And Tak. you put some bolts. It's very simple. Bardzo. No, but Harley, that's what I mean. It's a Japanese bike. There's some modern motorcycles, lots of wiring and more complicated. But Harley's very simplistic. Tak, i zrobienie Harley'a jest bardzo proste. Rama, silnik, który zgubiłem, uchwyty, zmiana skrzynia biegów, kółka i to wszystko. W przypadku japońskich maszyn ma się wszystkie kabelki, tak dalej, jest bardzo skomplikowane, ale Harley jest nie. The Harley Davidson is held together. The engine is in the frame with just 4 bolts. W Harley Davidsonie ten silnik w ogóle znajduje się w ramie, którą trzyma do kupy tylko 4 pościgi i 4 palce. Simple. A monkey could build it, you know. Mało prawda. Well, clearly I can do. Czy ktoś jeszcze? Any questions, anybody? 2, 3. I know you all want to say something. Czy jakiś powrót do Lobo będzie? No, właśnie to no, I don't mind. Are you coming back to this character? Yeah, I'm drawing, right now I'm drawing Lobo Harlequin. But you're drawing like the story or? I'm drawing the whole thing, Harlequin and Lobo together. They're pals in the story. They like each other. No, to teraz historia o Harley i Lobo, która się rozwija. No cóż. I have a question. I know we shouldn't be talking about money probably, but I'm curious what was the biggest paycheck that you got for a guest spot and for a cover or something? You don't have to say what cover was it. No, it was a computer game company. Paid a large amount of money. The one that we saw on the slideshow? I don't know, did you see it? Generally computer game, I'll tell you what, sorry, go on. Something that was released on Super Nintendo, like in the 90s? Yeah, they didn't pay much for that one. Okay. I don't know. No, but it was usually computer game companies pay the most. But usually that would be a buyout, so they would buy the original artwork as well. Yeah, so I mean, no specifics, but yeah, computer company. So you got a recent one, you can work that one out. What's the big figure? Huh? Zeros. Zeros. Enough. Shit ton of zeros right now. Enough, you know what I mean? To keep you in beer. Ja, i pytanie to jaki był największy paycheck Simona, pomijając na przykład takie rzeczy jak okładki i tak dalej, to stwierdził, że zdecydowanie największe pieniądze płacą firmy związane z grami komputerowymi, jednak nie w latach 90., ale teraz obecnie. Cool, thanks. Yeah, one question. Did you have an opportunity to work with the movie industry to do some? That's up to the movie industry. Yeah. I do work for movie companies, but you don't know that. The thing is, when someone makes a film, they have a lot of different artists work on one vision. So, but yeah, I do work on films. Some stuff you see some. I used to do a lot with Stan Winston. I've seen, my work here and there. But no, I mean, once you're in, you're in. But no, I'm not quite in there yet. It's an industry to be in, I guess. Film.
pytanie o współpracę w ogóle z rynkiem filmowym. Tak, zdarza mi się rzeczywiście pracować z filmowcami, jednak w przypadku czegoś takiego, takiej ogromnej inicjatywy w ogóle jak film, to bardzo dużo osób składa się na jedną wizję, więc jeszcze nie wniknęłem w ten świat tak do końca, ale być może jest to w planach. Współpracowałem dużo ze Stanem Winstonem, być może rzeczywiście się bardziej wkręcę w ten światek, bo jest fajny, świat filmu jest interesujący. I'm actually considering creating a design company where I'll openly create for film, anyone who wants interested, just to create a design characters for them. So I don't advertise that one, but I don't advertise it as a designer. So I'll try that one and start coming. Myślałam nad tym, żeby w ogóle zawiązać taką firmę projektową, która będzie projektować na przykład postaci, wygląd postaci do filmów i jeszcze tego nie zaklepałem, ale to jest coś, o czym faktycznie myślę. Yeah. So I got a question. When you said that anytime when you have something to draw, you're trying, even if you kind of don't like it, you're trying to find something that you might like it to actually get the job done. Yeah. So how would you feel if you had to like get a comic book with Lobo, but the new 52 version to draw? Wouldn't it be that annoying? Like, what have they done to the design? I wouldn't go in. I wouldn't draw it. Just still find something interesting. I wouldn't draw it because it wouldn't appeal to me. If I was allowed free reign, I like free reign on what I do. But if I was going to do the new logo, I'll look at it. Maybe make it look a lot fucking better than it does now. You know, probably look exactly like my logo is now, with short hair. You got to remember, this is my job as an artist. I work this for a living, so there's some days when you just don't want to draw, but you got to pay the bills. So you have to put yourself through. You wouldn't do this unless you had a complete freedom, or you'd not at all. It wouldn't appeal to me really, because it wouldn't be no, I was there wouldn't. What would I? He knows, what would I draw the new logo? Fucking no way. Tak, no nawiązanie do tego, co Simon mówił wcześniej o tym, że nawet w czymś, jeśli bardzo nie chcesz czegoś narysować, to znajdź się na drugiej strony i zacznij jak minus rysować, to czy wobec tego zająłbyś się tą nową wersją logo, która jak wiadomo się bardzo nie podoba. I odpowiedź brzmi nie, bo nie jest to cokolwiek, co by mnie pociągało, zwłaszcza, że bardzo lubię mieć pełnię władzy artystycznej nad projektem i to uważam za bardzo ważne. Well, the logo I'm doing now with Harlequin is the logo I used to draw before, so the logo's back. Tak, ten logo, którego właśnie rysuję z Harlequin, to jest ten stary logo i on powraca. But now he's even bigger. Na tym byśmy mogli zakończyć. Dziękuję Państwu w swoim imieniu i w imieniu autora za tak liczne przybycie. Panie i Panowie, Simon Bisley.